Chińska ofensywa modelowa w Polsce wkracza na zupełnie nowy poziom, a do walki o portfele kierowców w segmencie miejskich crossoverów dołącza właśnie Chery Tiggo 4 w wersji Hybrid. Pełnoprawny, samoładujący się hybrydowy bez SUV o mocy aż 163 koni mechanicznych, wyceniony poniżej magicznej bariery 100 000 złotych, brzmi na papierze jak przepis na murowany rynkowy przebój. Czy to rzeczywiście bezkonkurencyjna okazja roku, czy może niska cena wymusiła na inżynierach bolesne kompromisy? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na mój test Chery Tiggo 4 w wersji hybrydowej. No i czas przejść do konkretów, czyli do testu Chery Tiggo 4 Hybrid. Na początku kolor. Ile osób, tyle opinii. Niektórzy uważają, że jest to kolor podkładu albo kolor kurzu za pralką teściowej. I ja jestem no tak pomiędzy, bo chyba wolałbym jakiś czerwony albo, nie wiem, srebrny, może taki nudny. No nie wiem, kwestia gustu. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym kolorze. A tymczasem zaglądamy do bagażnika, który oferuje naprawdę przyzwoitą pojemność 430 litrów według standardowych pomiarów, a po złożeniu oparć kanapy dzielonych w proporcjach 60:40 przestrzeń ładunkowa powiększa się do 1190 litrów. Pod twardą podłogą, no jak widzicie, wystaje akumulator niskiego napięcia. No troszeczkę dziwne to miejsce, no ale cóż. Akurat tutaj sobie producent wymyślił, że ma być ten akumulator. Czy to wygodne? Nie wiem. Na pewno troszeczkę przeszkadza w układaniu bagaży. Poza tym po złożeniu oparć kanapy ta podłoga nie jest idealnie płaska i myślę, że pakowanie dłuższych przedmiotów może być tutaj małym problemem. Oprócz tego, jak widzieliście, mamy haczyki, światełko i w zasadzie tyle. No cóż, nie jest źle, pojemnościowo całkiem ok, ale funkcjonalność odrobinkę chyba poszła się tego. To tyle z bagażnika, zaraz zaglądamy na kanapę z tyłu. No tak, hybryda, Chery, Tiggo 4, no nikt nie ma wątpliwości, z czym mamy do czynienia. Dobra, patrzcie, no tutaj podłoga jest praktycznie płaska. Uchwyty Isofix pod takimi ciekawymi klapkami, dość wygodne, chociaż one są usadowione tak jakoś wysoko nad taką poduszeczką. Nie wiem, czy to będzie wygodne, nie miałem do dyspozycji fotelika, żeby to sprawdzić. Pod fotelem, no miejsce na stopie jest tak no, na styk, ale zobaczcie, ile tu jest miejsca. Ja mam 173 cm wzrostu i przestrzeni to ja tutaj mam naprawdę mnóstwo pod dostatkiem, za to ogromny plus. Mógłbym chyba nawet wybaczyć te niedostatki w bagażniku. Tak, mamy nawiew, mamy port USB starego typu, trochę dziwne, kieszonka, kolejna kieszonka w oparciu, fotela, podłokietnik, wygodny, obszerny, no ale przejścia do bagażnika oczywiście nie ma. Tu nie ma nic ciekawego, tu mamy tylko cykorłapkę bez żadnego haczyka, tutaj też bez haczyka, no i trochę twardo, chociaż tu nie, tu jest odrobina pianki i dość wygodnie, chociaż tak tutaj akurat ta krawędź troszeczkę przeszkadza. Jakość spasowania moim zdaniem bez zarzutu. Tutaj mamy spory schowek na jakieś drobiazgi, tutaj oczywiście twardo, a tutaj miękko, więc kierowca nie będzie czuł, jak go będą dzieciaki kopały w plecy. No to tyle z kanapy, zaraz siadamy na fotelu kierowcy.
Nie wiem jak wy, ale ja mam taki neutralny stosunek do tego samochodu, jeżeli chodzi o stylistykę, ale o tym sobie porozmawiam później, a tutaj zobaczcie. No naprawdę kanapa z tyłu, no niczego sobie, jak na segment, przypominam, to jest segment B SUV. No, czasami w segmencie C jest trochę mniej miejsca. Fotele wydają się sportowe, bez regulowanych zagłówków, ale są naprawdę wygodne i przyjemnie tak trzymają w zakrętach. No tak, tutaj w zasadzie mamy to samo co w innych Chery, w Omodzie, w Jake'u. Nie ma tutaj zbyt dużego pola do manewru i ustawień. Tutaj piano black na kierownicy. No jak widzicie, co się dzieje po praktycznie kilku użyciach. System, no tutaj jest to samo, tak samo jak w Chery Tiggo 7, w Omodzie 5 i tak dalej, to wszystko jest praktycznie takie samo. Sterowanie tym jest wygodne, to wszystko jest dość intuicyjnie poukładane, opcji jest naprawdę dużo. Nie ma większego problemu, jeżeli chodzi o znalezienie jakichś tam potrzebnych ustawień. I co najważniejsze, mamy taki zjeżdżający panel na górze. To jest bardzo wygodne. Wygodne też są przyciski ze skrótami do najważniejszych opcji, czyli do ekranu głównego, do aż 2 trybów jazdy, no i między innymi do kamer 360 stopni, które naprawdę bardzo dobrze wyglądają i są wyraźne, więc na pewno pomogą w manewrowaniu tym autkiem po ciasnym parkingu. Jest też dedykowany panel do klimatyzacji. Fajnie, że jest dedykowany panel, ale szkoda, że jest on dotykowy i korzystanie z tego bez odrywania wzroku od drogi jest raczej trudne. Uchwyty na kubki pod estetyczną klapką, tutaj malutka półeczka na drobiazgi, tu półka na smartfona, ale bez ładowarki, szkoda, że nie ma tam przejścia chociażby na kabelek. Schowek w podłokietniku bardzo pojemny, niczym co prawda nie wyłożony i nieregulowany, ale nie ma na co narzekać. Schowek przed pasażerem również bardzo pojemny, plastikowy, no ale tutaj nie będziemy się tego czepiać. Nie ma się również czego czepiać, jeżeli chodzi o jakość materiału, bo o ile z tyłu było troszeczkę twardo, tak tutaj no wszystko jest bardzo przyjemnie wykończone, nieźle wykonane i spasowane. Zresztą sami posłuchajcie. No coś tam trzeszczy, ale nie jest naprawdę źle. Podczas jazdy nic nie trzeszczy, to najważniejsze. Tutaj jeszcze mamy dodatkową półeczkę i dodatkowe porty USB, po drugiej stronie złącze zasilania. No dobra, coś tam potrzeszczuje, ale tylko pod naciskiem, podczas jazdy nie. Tutaj chyba byłyby przełączniki do okna dachowego, którego nie ma w ofercie. Dość dziwne. No dobra, a co kryje się pod maską, bo chyba to jest najważniejsze w tym samochodzie. No a tutaj mamy samoładujący się układ hybrydowy tak, trop sobie dalej, który oczywiście nie wymaga podłączenia do gniazdka. Składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.5 o mocy 95 koni mechanicznych i momencie obrotowym 125 Nm oraz mocnego silnika elektrycznego trakcyjnego generującego aż 204 konie mechaniczne i 310 Nm momentu obrotowego. To wszystko współpracuje z baterią trakcyjną NMC o pojemności 1,83 kWh i moc oczywiście trafia na przednie koła za pośrednictwem przekładni DHT. O tym napędzie porozmawiamy sobie trochę szerzej za chwilę, a tymczasem ruszamy na trasę testową po mieście. Pokonamy 10 km i sprawdzimy, jakie będzie zużycie paliwa i tak jak w przypadku innych modeli Chery, tak samo tutaj będziemy musieli mniej więcej obliczać, ile to będzie, jakie to będzie zużycie na 100 km, bo system pokazuje, ile zużyliśmy paliwa po zrestartowaniu. No to sobie jakoś z tym poradzimy. Ale o tym porozmawiamy jeszcze później, o tym napędzie, a tymczasem jeszcze mamy chwilę czasu, więc porozmawiajmy o wyglądzie Chery Tiggo 4, który jest no mocno zachowawczy. Czy brzydki? Może nie, ale chyba projektanci mieli na uwadze to, aby to auto podobało się większości, a nie wybranym, bo w sumie
mocno wtapia się w otoczenie. Proporcje są ok, sylwetka jest taka wysoka, trochę wąska, kółka nieduże, no ale to nie jest chyba auto ani sportowe, ani takie, które ma imponować na ulicy, tylko po prostu ma być praktyczna pod tym względem, jest naprawdę ok. Zresztą sami widzieliście, bagażnik jest dość pojemny, a miejsca na kanapie z tyłu jest mnóstwo. Dość masywny przód zdobi sporych rozmiarów osłona chłodnicy z diamentowym, estetycznym wypełnieniem, w którą wkomponowano reflektory LED oraz pionowe światła do jazdy dziennej. Wygląda to nieźle, trochę skromnie, ale nie rzuca się jakoś specjalnie w oczy. Samochód wyraźnie przerasta większość klasowych konkurentów z segmentu B-SUV, bo mierzy 4320 mm długości, 1831 mm szerokości oraz 1653 mm wysokości, jest więc dość wysoki. Rozstaw osi wynosi solidny jak na ten segment 2610 mm. Dużym i rzadko spotykanym atutem w tej klasie cenowej jest polityka lakiernicza producenta, że tak powiem. Każdy lakier metalizowany lub perłowy, do wyboru jest 6 odcieni, m.in. Cool Grey, Rich Red czy Moonlight Silver, oferowany jest całkowicie bez dopłaty, czyli wybieramy taki, jaki chcemy z dostępnej palety i nie musimy niczego dopłacać. Całkiem nieźle. Całość osadzono na 17-calowych rozsądnych obręczach kół ze stopów lekkich z oponami o dość wysokim profilu. Plus jest taki, że możemy śmiało atakować krawężniki. Minus taki, że gorzej to wygląda, ale znowu jest troszeczkę wygodniej, więc moim zdaniem jak na takie auto głównie miejskie, o takim charakterze crossovera, to jest całkiem rozsądne rozwiązanie. Chyba wolałbym takie niż jeździć takim małym pierdkiem na 20-calowych felgach, co wygląda i zachowuje się idiotycznie. No ale to tylko moje zdanie. A jeżeli chodzi o wnętrze, tutaj również jest odrobinę nudno, ale moim zdaniem kabina Tiggo 4 okazuje się zaskakująco dojrzała i przemyślana, jak na Chińczyka, pod kątem ergonomii. Na desce rozdzielczej królują oczywiście dwa połączone ze sobą ekrany o przekątnej 12,3 cala każdy. Jeden pełni rolę cyfrowych zegarów, a drugi odpowiada za multimedia z oczywiście bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Poniżej umieszczono dodatkowy dotykowy panel sterowania dwustrefową klimatyzacją automatyczną, co trochę ułatwia zarządzanie temperaturą podczas jazdy, ale tylko trochę, bo ten panel jest niestety dotykowy. Jakby był normalny, przyciskowy, to byłoby dużo wygodniej. Na szczęście powyżej jest taka mała klawiatura ze skrótami do najważniejszych funkcji i to działa bardzo, bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie szło akurat w tym kierunku i chińscy producenci i nie tylko. Mam nadzieję, że będą słuchać głosu kierowców i będą wracać do manualnego sterowania większością funkcji, bo o ile jakieś tam systemy bezpieczeństwa mogą być gdzieś tam zaszyte w systemie, bo używamy tego raz w zasadzie i tyle, tak klimatyzacja, no sorry, ale zazwyczaj ustawiamy to według pogody, która, uwaga, zmienia się czasami z dnia na dzień. No mam nadzieję, że ktoś tego słucha i nie tylko tego zresztą. Poza tym prawdziwym popisem, moim zdaniem, jest ilość miejsca w drugim rzędzie i będę to powtarzał po raz kolejny. Jak na auto o długości lekko ponad 4,3 metra, przestrzeni na nogi i nad głowami pasażerów jest mnóstwo. Ok, na szerokość, no tak na styk, ale jeżeli chodzi o na wysokość nad głową, przestrzeń nad głową, no to trudno chyba w tym segmencie o coś lepszego i stąd właśnie ten taki pudełkowaty kształt, no coś za coś. Jeszcze wrócę na chwilę do wyposażenia, bo oczywiście testujemy tą lepszą wersję premium. Tutaj znajdziemy tapicerkę ze skóry ekologicznej, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, oświetlenie ambientowe oraz podgrzewanie przednich foteli oraz przedniej szyby. To również zasługuje na pochwałę, bo takie dodatki też nie są w tej cenie powszechne, jeżeli chodzi o ten segment. Jeszcze wracając do przestrzeni, jak widzieliście wcześniej, jak oglądaliśmy miejsce na kanapie z tyłu, podłoga jest praktycznie płaska,
Co prawda auto nie jest zbyt szerokie, ale dzięki temu, że nie ma tunelu środkowego z tyłu, w miarę wygodnie na krótszym dystansie mogą podróżować 3 osoby dorosłe. No to jeszcze warto wspomnieć o tym bagażniku, bo ma on pojemność 430 litrów, a według producenta, co jest zapisane w cenniku nawet, średnia na ten segment to nieco ponad 400 litrów, czyli mamy tutaj trochę powyżej średniej. Po złożeniu oparć kanapy mamy 1190 litrów i co prawda jest tam trochę nierówna podłoga, bo odstaje ten akumulator, co zresztą też widzieliście. Podłoga nie jest równa po złożeniu oparć kanapy, ale to też nie jest tak, że w tym segmencie wszystkie auta oferują płaską podłogę i idealnie przyszykowany bagażnik. Są miłe wyjątki, jak nie wiem, Honda Jazz na przykład, która moim zdaniem jest mistrzem, jeżeli chodzi o funkcjonalność. No pewnie Skoda też tutaj się wychyla na prowadzenie, jeżeli chodzi o dodatki i Simply Clever, ale tutaj też nie jest źle. Przydałoby się kilka haczyków, jakaś siatka pod podłogą, żeby było troszeczkę więcej miejsca, ale moim zdaniem jak na miejskiego crossovera segmentu B też jest całkiem nieźle. No i chyba całkiem nieźle jest również pod względem napędu, bo chyba Chery Tiggo 4 HEV czy Hybrid, najważniejszą cechą tego auta jest właśnie napęd hybrydowy, który w tej cenie jest sporą niespodzianką, tak mi się wydaje, bo sercem samochodu jest, jak już wspomniałem wcześniej, samoładujący się układ hybrydowy HEV, który nie wymaga oczywiście podłączenia do gniazdka, co zapewne docenią ci, którzy mieszkają w mieście, w bloku i nie chcą się bawić z ładowarkami. Cały układ składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.5 o pojemności dokładnie 1498 cm3, mocy 95 koni mechanicznych i momencie obrotowym 125 Nm. Ten silnik współpracuje z naprawdę mocnym silnikiem elektrycznym. Jest to silnik trakcyjny, generujący aż 204 konie mechaniczne i 310 Nm. Zespół spina dedykowana przekładnia hybrydowa DHT, a energię gromadzi bateria trakcyjna NMC o pojemności 1,83 kWh brutto. Maksymalna moc systemowa wynosi 163 konie mechaniczne, a sumaryczny moment obrotowy sięga 260 Nm. Ale jak doskonale wiecie, jeszcze szczególnie w przypadku aut chińskich, to sumowanie mocy maksymalnej, systemowej, momentu obrotowego to jest takie wszystko umowne, ale tak jest zapisane w oficjalnym cenniku i danych technicznych, więc takimi danymi się posługuję. W praktyce napęd działa jak na ten segment, jak na tą cenę naprawdę rewelacyjnie. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę trwa 8,9 sekundy, ale odczuwalna dynamika jest naprawdę moim zdaniem nawet lepsza, szczególnie przy niższych prędkościach, ale również elastyczność od 90 do 120 km na godzinę wypada całkiem nieźle, ale o tym się przekonacie pod koniec filmu. Prędkość maksymalną ograniczono do 150 km na godzinę, co jest może trochę rozczarowujące, ale z drugiej strony przy wyższych prędkościach jest już trochę głośno, ale o tym też sobie porozmawiamy. Dzięki naprawdę potężnemu wsparciu jednostki elektrycznej auto rusza z miejsca z ogromnym wigorem i wykazuje naprawdę, jak już wspomniałem, niezłą elastyczność przy prędkościach zarówno miejskich, jak i podmiejskich. Wyprzedzanie ciężarówek na drogach jednojezdniowych odbywa się naprawdę sprawnie. Jakiś czas temu testowałem Hyundai Konę, też hybrydową, i tam była moc 138 koni mechanicznych i tam było moim zdaniem dużo gorzej, jeżeli chodzi o elastyczność i taką dynamikę przy nieco wyższych prędkościach. No i oczywiście przełączanie pomiędzy trybem czysto elektrycznym, hybrydowym, szeregowym, gdzie silnik spalinowy ładuje baterię, i równoległym jest praktycznie niewyczuwalne i chciałbym powiedzieć, że również niesłyszalne, ale to mógłbym powiedzieć przy prędkościach miejskich do 50-60 km na godzinę, bo przy wyższych prędkościach no to już jest trochę gorzej. Skrzynia DHT nie wykazuje irytującego efektu wycia znanego z klasycznych bezstopniowych przekładni ECVT, ale dotyczy się trybu Eco.
Dla przypomnienia, auto ma 2 tryby jazdy, Eco i Sport, i domyślnym jest oczywiście Eco. Po przełączeniu w tryb Sport charakterystyka napędu mocno się zmienia i wtedy układ dąży do tego, aby zapas baterii był wyższy na około 60-70%. A po wdepnięciu w pedał gazu, no trochę to wyje, ale o tym też przekonacie się pod koniec filmu przy teście elastyczności sprintu od 0 do 100 km na godzinę, a za chwilę przekonacie się, jakie jest mniej więcej spalanie po 10 km po mieście. Mniej więcej, no bo tak jak mówiłem, system zlicza od 0 to spalanie i wyszło po 10 km 0,4 litra. Czyli mniej więcej 4 litry na 100 km po mieście. A teraz sprawdzimy sobie zużycie paliwa na drodze podmiejskiej przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Po drodze kilka postojów na światłach, więc ta średnia prędkość troszeczkę spadnie. No i właśnie to zużycie paliwa w mieście to jest około 4 litrów. Wiem, że to jest troszeczkę takie liczenie i wróżenie z fusów, jeżeli chodzi o takie zliczanie zużycia paliwa, ale powiedzmy, że to jest takie umowne. Ja podczas testu miałem średnie zużycie paliwa z ostatnich 50 km. Najwyżej pokazał mi komputer 4,8 litra, a najniżej 3,5 litra na 100 km. To były dane z ostatnich 50 km. Trochę to bez sensu, ale tak to pokazuje komputer pokładowy w tym aucie. Oznacza to, te 3,5 litra na 100 km to była jazda bardzo spokojna drogami podmiejskimi. Czyli oznacza to, że średnie katalogowe spalanie wynoszące 5,3 litra to naprawdę taki bardzo pesymistyczne założenie, bo da się tym autem jeździć naprawdę oszczędnie po mieście i na drogach podmiejskich. Na drogach ekspresowych i autostradach trochę mniej, ale przyznam, że nie bardzo chce się jeździć tym autem szybko. Już teraz jadę około 70 km na godzinę, no i nie wiem, czy to mikrofon kamery to dobrze oddaje, ale robi się już trochę nieprzyjemnie głośno. Ale jeszcze jedziemy jak na razie dość wolno, więc tymczasem poopowiadam jeszcze, jak to auto sprawuje się w codziennym ruchu miejskim. No właśnie, w ruchu miejskim oraz na drogach podmiejskich Chery Tiggo 4 Hybrid prowadzi się bardzo lekko, jest zwinne, przyjemne i dość komfortowe. Układ kierowniczy pracuje z należytą siłą wspomagania, a średnica zawracania wynosi zaledwie 11 metrów, więc manewrowanie tym autem po ciasnych parkingach raczej nie jest problemem. Pewnym zaskoczeniem jest jednak charakterystyka pracy zawieszenia. Mimo zastosowania opon o dość pokaźnym profilu, zestrojenie podwozia okazuje się momentami nieco zbyt twarde. Aż dziwne, że mówię to o samochodzie chińskim, bo zazwyczaj auta chińskie są mocno rozbujane, a tutaj troszeczkę mi się wydaje, że jest zbyt twardo. Na poprzecznych nierównościach, progach zwalniających czy zapadniętych studzienkach do kabiny potrafią przedostać się krótkie, dość sztywne wstrząsy. No i właśnie największa i w zasadzie jedyna poważna wada tego auta to wyciszenie przy wyższych prędkościach, co chyba już powoli zaczynacie słyszeć. O ile przy miejskich prędkościach przednia szyba z izolacją akustyczną zapewnia naprawdę niezły spokój, o tyle po przekroczeniu 90-100 km na godzinę w kabinie zaczyna robić się zaskakująco głośno. Do uszu pasażerów dochodzą wyraźne szumy aerodynamiczne, opływające słupki A oraz hałas generowany przez podwozie i nadkola. Na drogach szybkiego ruchu i autostradach akustyka wymaga wyraźnego podniesienia głosu podczas rozmowy. No, morał z tego taki, że Chery Tiggo 4 HEV jest autem na wskroś miejskim i podmiejskim, ma wyższe prędkości. Da się, ale wtedy no trzeba uzbroić się w cierpliwość i dobre leki na ból głowy. A po 10 km drogą podmiejską wyszło znowu 0,4 litra, co daje średnią około 4 litrów na 100 km. A teraz sprawdzimy jeszcze sobie zużycie paliwa na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę. No i słyszycie? No ja wiem, że to nie oddaje, mikrofon nie oddaje tego, bo tam się to wszystko wycisza, reguluje i tak dalej. Ale no nie jest to samochód do długich podróży z prędkościami powyżej 100 km na godzinę.
i w zasadzie to jest jedyna poważna wada tego samochodu, no bo przypomnijmy sobie cenę. Bazowa wersja Comfort kosztuje 98 200 zł, a testowana przeze mnie wersja Premium to kwota 107 900 zł i tyle. Nie ma żadnych dodatków płatnych, wszystkie kolory lakierów są za darmo, więc albo bazowa wersja Comfort, albo doposażona całkiem nieźle wersja Premium, w której znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, monitorowanie martwego pola, 2 ekrany 12,3 cala, automatyczną klimatyzację dwustrefową, reflektory LED, podstawowe, ale świecą całkiem, dostęp bezkluczykowy i tak dalej. Do tego właśnie mamy naprawdę znakomity system kamer 540 stopni z widokiem przezroczystego podwozia, podgrzewaną przednią szybę, tapicerkę ze skóry ekologicznej, elektrycznie regulowany fotel kierowcy i tak dalej, a auto objęte jest 7-letnią gwarancją producenta. No jak na taką cenę, to moim zdaniem trudno o bezpośrednią konkurencję z rynku europejskiego. No chyba, że wy macie coś na myśli, no to dawajcie znać w komentarzu. Oprócz tego raczej mocno przeciętnego wyciszenia, w tym samochodzie trudno doszukiwać się jakichś konkretnych wad. No może odrobinę kuleje ergonomia, no bo mimo dodatkowego panelu do klimatyzacji, za co oczywiście plus, no to nadal sterowanie dotykowym panelem nie jest zbyt wygodne. Wygląd, no to już kwestia gustu, a spalanie po 10 km ekspresówką 0,6 litra, czyli około 6 litrów na 100 km. A teraz sprawdzimy jeszcze sobie elastyczność 90-100 w trybie Eco. No i już całkiem żwawo, a teraz jeszcze to samo w trybie Sport. No i posłuchajcie właśnie silnika. No całkiem inaczej to wszystko pracuje, no i chyba jest jednak troszeczkę szybciej. A teraz jeszcze sprawdzimy sobie przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. Najpierw tryb Eco. Tryb Sport. Tryb Eco. Silnik pracuje w miarę cicho, a teraz zobaczycie, jak to wygląda w trybie Sport, bo naprawdę sporo się zmienia. Tryb Sport. Tryb Sport. No nieźle wyje, ale jedzie naprawdę żwawo. No to chyba już tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie mojego filmu. Zapraszam oczywiście do subskrybowania i oglądania innych filmów oraz do komentowania i wymieniania się własnymi doświadczeniami albo pomysłami, jak z tą chińską motoryzacją. Czy Was trochę przekonuje, czy nadal jesteście kompletnie na nie. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, cześć.